Siema, tu Wahacz. Chery Tiggo 7 to kolejna propozycja z Chin dla osób poszukujących SUV-a mającego około 4,5 metra długości. Kosztuje ten model od 124 900 do 154 900 zł. Nie trafiła się do jazdy wersja najlepiej doposażona. Zapraszam na test, gdzie powiem, co dostaje się za te pieniądze. Otrzymuje się samochód, który ma dokładnie 455 cm długości i 186 cm szerokości, wliczając w to lusterka, zatem rozsądne, umiarkowane wymiary SUV-a z segmentu C. Tiggo 7 prezentuje się moim zdaniem przyjemnie dla oka. Nie jest to może samochód o jakiejś unikatowej, wyróżniającej się stylistyce, ale zwłaszcza dzięki przodowi sprawiającemu masywne wrażenie i też trochę powiedzmy groźne ze względu na projekt świateł, wypada ok, tył jest za to dla mnie bardziej mydły stylistycznie. W każdym razie w Tiggo 7 mamy 3 półki wyposażeniowe Essential, Comfort oraz Prestige i pod kątem wyglądu nadwozia, wybierając topową odmianę, otrzymuje się ekskluzywnie 19-calowe felgi aluminiowe, podczas gdy w dwóch bazowych wersjach mamy 18-calowe obręcze, też aluminiowe. Mamy także w Prestige zaciski hamulców lakierowane na czerwono, których przy wzorze felg przyznam za bardzo nie widać. Z kolei w każdej z odmian wybierać można bez dopłat kolor lakieru. Niektóre połączenia są dwutonowe, np. biały dół i czarny dach, ale wybierając szary odcień, tak jak w egzemplarzu testowym, takie miksowanie nie jest możliwe. Nie można również modyfikować wyposażenia funkcjonalnego w obrębie poszczególnych półek wyposażeniowych, elementy w nich zawarte są tam na sztywno. Wnętrze testowanego Chery ma projekt, który z oparciem o płynne, poziome linie prezentuje się według mnie całkiem stylowo i elegancko. W kabinie kolorystyki już wybierać nie można, ale na szczęście dzięki jaśniejszym wstawkom, np. na tunelu środkowym, nie jest tutaj aż tak ponuro, chociaż fakt zostaje, że wciąż trochę jest. Jeśli chodzi o jakość, to w najbardziej eksponowanych miejscach kabiny mamy miękkie tworzywa, dobrze wyglądające. W sporej części jest to po prostu obszycie ekoskórą tutaj, czy też tutaj. Na desce rozdzielczej mamy również najbardziej kontrowersyjny moim zdaniem fragment, to znaczy ta wstawka z imitacji włókna węglowego. Wzorek jest ładny, tego nie neguję, ale jednak jest to duży, błyszczący się obszar, nie każdemu musi się on podobać, zwłaszcza przy niekorzystnym padaniu słońca. Na podłokietnikach mamy ekoskórę i są one odpowiednio miękkie, tutaj w ogóle wszystko jest obszyte ekoskórą, tutaj są miłe przetłoczenia, naprawdę fajnie się to prezentuje. Gorzej nie jest na tunelu środkowym, mamy tam tworzywo o miłej dla oka fakturze, pod kątem spasowania jest wzorowo, żadnych niepożądanych dźwięków nie było i ogólnie jakościowo Tiggo 7 wypada naprawdę dobrze. Nie widać tutaj w wykonaniu jakichś oszczędności i jest to mocna strona tego modelu. Najbardziej na bogato prezentuje się moim zdaniem dźwignia zmiany biegów. Bardzo ładnie ona wygląda pod kątem działania. Mamy jednak typowo tradycyjny mechanizm do tyłu, do przodu, tryb P, bez udziwnień i wygodnie. Z kolei drobiazgiem, który nie przypadł mi do gustu, jest przezroczysta ramka wokół lusterka. Wygląda ona jak jakaś osłonka do zdjęcia po przyjeździe z fabryki. Osobiście, o ile już lusterko w ogóle nie jest bezramkowe, to wolę jak ta ramka jest jednak czarna, no ale tak jak mówiłem, jest to drobiazg. Kończąc temat jakościowy, już bardziej w kategorii ciekawostki, warto jeszcze zwrócić uwagę na drzwi, ponieważ tam sterowniki czy projekt tego głośnika są bardzo mocno inspirowane Mercedesami, no ale fakt zostaje, że są one estetycznie wykonane, też dobrze działają, więc realnie nie jest to żaden problem. Tiggo 7 dostępne jest w dwóch wariantach silnikowych, ze zwykłą benzyną oraz hybrydą plug-in. Hybrydowa wersja startuje z ceną tam, gdzie kończy się benzynowa, zatem są one kierowane do różnych grup odbiorców. Ja przedstawię, co dostaje się nie dopłacając do układu hybrydowego. Pod maską pracuje wtedy turbobenzyna 1.6 TGDI rozwijająca 147 koni mechanicznych, połączona z 7-biegowym automatem DCT. Wybierając jedną z dwóch bazowych odmian, dostaje się w niej napęd naprzód, a do testowanej wersji Prestige przypisany jest wariant 4x4 i nie jestem specjalnie fanem takiego rozwiązania i podziału, bo nie każdy, kto chce lepsze wyposażenie, musi od razu też chcieć dopłacać do napędu. Tak jak wspominałem na wstępie, różnica cenowa pomiędzy podstawową i topową odmianą to 30 000 złotych i największe występuje pomiędzy Comfort i Prestige i zakładam, że gdyby nie było w tym drugim napędu na wszystkie koła, to jego cena byłaby obniżona około 10 000 złotych. No ale jest jak jest i czas powiedzieć, jak wypada silnik w Tiggo 7 z napędem na wszystkie koła. Pod kątem dynamiki odczucia w wyraźnym stopniu zależą od wybranego trybu jazdy. Samochód zawsze niestety startuje na Eco, które odczuwalnie go przymula i gorzej się jeździ, dlatego trzeba każdorazowo przełączać się minimum na normalny tryb. Na szczęście służy do tego wygodne pokrętło na tunelu środkowym, jednak przy zmianie trybu bez sensu moim zdaniem odtwarzane są komunikaty po angielsku, co aktualnie wybraliśmy. Mamy tam też trochę trybów przeznaczonych
przeznaczonych do jazdy po nieutwardzonych drogach. W trybie Sport z kolei wykrzesać można takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Bez względu na ustawienia, dynamika samochodu jest dla mnie wystarczająca, chociaż też nie powalająca. To znaczy przy jeździe w pojedynkę testowane Chery pozwalało mi na bezpieczne podróżowanie i także na drogach szybkiego ruchu nie było problemów. Jednocześnie, gdybym nie wiedział, to strzelałbym, że silnik ma trochę mniej koni niż sugeruje katalog i aby mówić o bezproblemowym podróżowaniu, trzeba jednak tutaj nie szaleć. Biorąc pod uwagę ogólny charakter samochodu, który nie ma w sobie żadnego sportowego ducha, nie jest to trudne, a aby po prostu dojechać do celu jest ok. Na dynamikę wpływa też automatyczna skrzynia, która bardziej premiuje płynność, a nie szybkość reakcji. Skutkowało to tym, że czasami, na przykład jakieś poważniejsze kilkubiegowe redukcje, przekładnia robiła trochę za wolno, ale nie spotkałem się za to z sytuacją, aby szarpała, czy ogólnie abym jakoś bardziej zwracał uwagę na zmianę biegów, no i też nigdy nie było na tyle wolno, aby pogorszyło to realnie bezpieczeństwo. Do normalnej jazdy jest to moim zdaniem odpowiedni poziom, a też prostsze operacje, jakieś jednobiegowe zmiany są już zazwyczaj całkiem szybkie. Też co istotne, skrzynia nie ma tendencji do wybierania zbyt niskich obrotów, bo utrzymując prędkość faktycznie nieraz pojawiają się na zegarach okolice 1500, ale łatwo można wciskając gaz wymusić wskoczenie do minimum 2-3 tysięcy podczas nawet umiarkowanego przyspieszania. Przez dynamikę silnika nie przekłada się to na jakieś brutalne reakcje, ale auto jest wtedy zrywne tak jak trzeba. Nawet przy wkręcaniu na obroty też dźwięk benzyny nie jest męczący. Mamy tutaj do czynienia z 4-cylindrowym silnikiem, który na niższych obrotach nie wpada w jakieś wibracje, a przy wyższych ma niesportowy, ale neutralny dźwięk. W układzie napędowym nie spodobał mi się za to wyraźnie system start-stop, który czasami zbyt szybko wygaszał benzynę, gdy auto jeszcze się toczyło, a później potrzebował zbyt wiele czasu na ponowne odpalenie. W sytuacjach jakiegoś wychylania się na drogach podporządkowanych, by później wykorzystać lukę i włączyć się do ruchu, może być to irytujące, a też w skrajnych przypadkach niebezpieczne. Tym bardziej, że Tiggo 7 czasami nie startuje jakoś ostro od zera, czasami z kolei trochę za mocno wkręca się na obroty jak na mój gust, zanim rzucona zostanie dwójka. Czasami też przełączając biegi z tego do przodu na do tyłu i z powrotem, chociażby na parkingach, zwłoka jest o chwilę zbyt duża, aby ją zignorować. Gdy już auto nabierze prędkości, przyspieszy ok, ale oprogramowanie w sytuacjach, gdy stoi w miejscu, można by dopracować, bo jak sądzę, to w nim tkwi przyczyna, bo wszystko zazwyczaj jest jednak ok. Jeśli chodzi o spalanie, to Tiggo 7 w Warszawie potrzebowało średnio 9 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał okolice 7,5 litra, a na drogach ekspresowych 8,5 litra. Przy prędkościach autostradowych wskazania zbliżają się do 10 litrów, zatem samochód nie należy do oszczędnych i może w wariantach z napędem naprzód może wyjść trochę lepiej. Zbiornik paliwa mieści 51 litrów, więc przynajmniej zasięg pomimo apetytu na benzynę jest tutaj rozsądny, przekraczający 500 km w trasie. W kabinie informacje wyświetlają się na dwóch ekranach 12,3 cala każdy. Po lewej stronie mamy zegary, których kompozycją można sterować z ekranu prawego. Mamy dwa widoki, bardziej klasyczny, taki jak teraz widzicie z tarczami, albo nazywający się usprawniony, który prezentuje się tak. Jakiejś znaczącej różnicy użytkowej to nie robi. Można z poziomu już kierownicy modyfikować tylko zawartość prawej strony. Są tam dwa komputery podróżne, informacje o oponach, napompowaniu i też co ciekawe i temperaturze i to tyle, więc nie ma zbyt dużych możliwości personalizacji jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie, ale wszystkie te najważniejsze informacje są obecne. Osobiście tylko wyeksponowałbym niektóre czcionki, żeby były albo większe, albo jakoś bardziej się graficznie odróżniały, ponieważ jest sporo przestrzeni, a napisy wciąż są małe. Niewielkie możliwości konfiguracyjne zegarów powodują, że tylko jeden przycisk służący do ich obsługi jest wystarczający. Mamy także tutaj reset komputerów podróżnych, a na krańcach tego krzyżaka powiedzmy, ponieważ nie ma tutaj odseparowanych tych przycisków, tylko jest gładka powierzchnia, na szczęście nie są one też dotykowe, tylko ta cała strefa się ugina pod naciskiem palca. W każdym razie mamy tutaj zmianę piosenek oraz regulację głośności. Z lewej strony z kolei steruje się
asystentami bezpieczeństwa. Jest też programowalny przycisk. Tych przycisków ogólnie nie ma zbyt dużo, są logicznie rozmieszczone, więc ergonomia wypada ok. Przy kierownicy lewa manetka odpowiada za światła, sterowanie głównymi, przeciwmgłowymi. Z kolei prawa to wycieraczki, stopień wycieraczek przednich, obsługa wycieraczek tylnych, tutaj są przednie. Również nie mam zastrzeżeń do tego, jak to zostało zaprojektowane. Prawy ekran, przyznam, służył mi głównie do wyświetlania Android Auto, ewentualnie mogłoby być to Apple CarPlay, obie technologie są wspierane i obie bezprzewodowo. Można sobie to wszystko wyświetlić na odpowiednio dużym ekranie, co jest czytelne. Też co istotne, gdy mamy odpalone te wskazania, np. Android Auto, to wciąż działa na przykład wysuwana belka od góry, dzięki czemu można sobie chociażby w łatwy sposób wyłączyć asystenta prędkości i też sterować innymi podstawowymi rzeczami, więc to oprogramowanie Cherry nie jest jakoś bardzo odseparowane od Android Auto czy Apple CarPlay. Też jeśli chcielibyśmy wyłączyć te wskazania z telefonu, to jest przycisk na tunelu środkowym, dzięki któremu można wejść do menu, a później znowu sobie odpalić nawigację i audio. Zatem integracja ogólnie wypada ok, z jednym wyjątkiem. Pod wyświetlaczem mamy panel klimatyzacji. To, że mam swoje dedykowane elementy sterujące, wypada na plus, a nie, że gdzieś jest zaszyty w menu. Na minus z kolei oceniłbym to, że są to po prostu płytki dotykowe, a nie fizyczne przyciski, no ale ogólnie nie jest źle. Tym problemem jest fakt, że gdy się zmieni cokolwiek, np. temperaturę o pół stopnia, to wysuwa się taki pełnoekranowy panel i utrzymuje się on, zanim zwinie się znowu do dołu, przez 20 sekund, co jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebne. Wystarczyłaby jakaś taka drobna tylko informacja na dole, co się zmieniło i byłoby to w zupełności wystarczające. Tak to trzeba czekać. Osobiście przyznam, że nieraz po prostu go manualnie tam ściągałem od góry, ponieważ czekanie tych 20 sekund jest niepotrzebne i czasami też irytujące, gdy na przykład jest jakiś skręt niedługo i wypadałoby w nawigacji jednak widzieć, kiedy dokładnie on jest. Poza integracją ze smartfonami, system ma standardową funkcjonalność telefon, audio, mamy także ustawienia samochodu i jest ich naprawdę dużo, muszę przyznać, to wypada na plus. Te listy mogłyby być moim zdaniem bardziej kompaktowe, żeby nie było tyle przewijania z tymi niepotrzebnymi grafikami. One w niektórych kategoriach już takie kompaktowe są, w niektórych nie są, a tutaj na przykład już się robi bardziej standardowo. Ogólnie nie mam problemów z obsługą, też ten interfejs jest przejrzysty, a też możliwość dostrajania takich nawet szczegółów, jak chociażby stopień otwierania klapy bagażnika co 5%, który można sobie tutaj modyfikować. Naprawdę fajna rzecz. Zatem całościowo system oceniam pozytywnie. Też pod kątem tłumaczenia nie znalazłem żadnych dziwnych rzeczy. Zdolności ładujące Tigo 7 to z przodu od wersji Comfort indukcyjna mata. Ładuje ona aż 50W, niestety nie ma wbudowanego chłodzenia. Mamy także dwa porty USB, jedno w standardzie A, drugie C, więc jest dywersyfikacja. Pod tunelem środkowym jest także złącze 12V tutaj. Swoją drogą pod tym tunelem mamy także taką półkę gumowo wykończoną. Z tyłu mamy z kolei jedno USB. Przyznam, że widziałbym tutaj dwa porty, ale skoro już Cherry zdecydowało się na jeden, to zdecydowanie powinien być on w standardzie C, a nie A. Na prawym ekranie w kabinie wyświetlać się może także obraz z kamer. W podstawie dostaje się kamerę tylną, a w dwóch bogatszych wersjach dochodzi system 360 stopni. Kamery oferują całkiem dobrą jakość i w pełni wystarczającą do zapewnienia odpowiedniej czytelności. Mamy także w nich duże możliwości wyboru tego, jaki aktualnie widok będzie prezentowany, zatem funkcjonalność wypada dobrze. Realnie najbardziej istotna w Cherry Tigo 7 jest kamera tylna, ponieważ wyczuwalność nadwozia do przodu i na boki jest łatwa, w czym pomaga też wysoka pozycja za kierownicą. Nie jest ona idealna z punktu widzenia wrażeń z jazdy i powiedzmy zjednoczenia kierowcy z samochodem, ale fakt zostaje, że więcej widać dzięki temu. Z kolei z tyłu nie da się przeskoczyć tego, że mamy w Tigo 7 wysoko poprowadzoną szybę, co utrudnia obserwację. Przy niskich prędkościach auto jest neutralne w manewrowaniu, kierownica pracuje lekko, ale reakcje na jej ruchy nie są jakieś przesadnie bezpośrednie. Taka charakterystyka obecna jest także jadąc szybciej. Wtedy wciąż mamy niezbyt dużą bezpośredniość reakcji i pewną gumowość, ale jest to pozytywne, ponieważ opór stawiany przez kierownicę jest moim zdaniem zbyt mały. Dzięki przytemperowanym reakcjom nie skutkuje to przypadkowymi wyraźnymi zmianami toru jazdy, które mogłyby wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo, ale jednak jakieś lekkie np. zbliżanie się do linii z tego powodu się u mnie zdarzało. Jadąc w zakrętach czuję się więcej precyzji trochę, bo wtedy układ nie jest aż tak wygładzony jak w pozycji 0, ale w takim przypadku wciąż na minus wypada zbyt duża siła wspomagania i zbyt lekko pracująca kierownica.
To wszystko powodowało, że Tigo 7 traktuje jako auto typowo, aby dotrzeć do celu w neutralnym stylu, bez dostarczania żadnych większych emocji i wtedy samochód daje radę, ale wciąż fakt zostaje, że jego układ kierowniczy wypada poniżej przeciętnego rynkowego poziomu jak na SUV-a tego typu i jest to jak dla mnie najsłabsza strona testowanego modelu. Za to pozytywnie oceniam zawieszenie, które jest typowo nastawione na komfort i przez to co prawda wyraźniej wychyla się w zakrętach, ale za to nierówności neutralizuje miękko i też całkiem cicho. Tutaj Chery postawiło na wygodę i to się opłaciło. Też ok wypadają fotele, mamy w ich przypadku ciekawy wygląd ze zintegrowanymi zagłówkami i też całkiem solidne boczne trzymanie w zakrętach, które w takim aucie aż tak potrzebne nie jest, ale nie jest ono przesadzone, więc oceniam je na plus. Dodatkowo fotele są dosyć miękkie i wygodne nawet przy dłuższym kontakcie. Tapicerkę z ekoskóry na fotelach dostaje się od środkowej wersji Comfort, nawet jednak wybierając podstawowe Essential, poziom jest moim zdaniem rozsądny, bo mamy chociażby kamerę cofania wraz z czujnikami, dostęp bezkluczykowy, automatyczną klimatyzację, największe dostępne ekrany w kabinie, elektrykę fotela kierowcy, czy wszystkie przewidziane do tego modelu systemy bezpieczeństwa, wliczając w to aktywny tempomat czy monitoring ruchu poprzecznego. Zatem wydając 124 900 zł, dostaje się w pełni używalny samochód, gdzie mnie specjalnie niczego by nie brakowało. 10 000 zł dopłaty do Comfort ma sens jednak, bo takie dodatki jak podgrzewane fotele, indukcyjna mata do ładowania telefonu, lepsze audio czy więcej kamer mogą się przydać i Comfort uważam za najrozsądniejszą pozycję w cenniku. Testowany Prestige też dodaje nie tylko same bajery, bo wentylacja foteli, wyświetlacz head-up, elektryka klapy bagażnika czy oczyszczacz powietrza w kabinie to przydatne dodatki. Te bajery też się jednak pojawiają, jak panoramiczny dach czy elementy estetyczne związane z oświetleniem, ale Prestige polecałbym głównie osobom, które potrzebują w tym modelu napędu na 4 koła. Całościowo jednak przelicznik ceny do tego, co się otrzymuje w zamian z wyposażenia, jest w przypadku Chery Tigo 7 dobry bez względu na wybraną wersję. Myśląc o hybrydzie plug-in, trzeba przygotować więcej pieniędzy, ale występuje ona od razu w lepszych wersjach wyposażeniowych, więc dopłata względem bazowej benzyny nie wynika wyłącznie z napędu. Z kolei samochód w optymalnej według mnie wersji Comfort z 1.6 TGDi można mieć także za 1738 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu w uwagach do zamówienia na stronie Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Na ambientowe oświetlenie wnętrza, zarezerwowane dla wersji Prestige, składają się LEDowe paski na drzwiach, desce rozdzielczej, a także na tunelu środkowym. Są one rozsądnie rozlokowane, aby w miarę równomiernie rozświetlać tę kabinę. Jeszcze na desce rozdzielczej połyskujący materiał generuje dodatkowe refleksy, co wygląda przyjemnie. Można sterować zarówno intensywnością świecenia, jak również kolorystyką. Kilka kolorów przygotował producent. Można sobie też bardziej precyzyjnie dostarczyć takie listy, albo powiązać je z rytmem muzyki i wtedy można mieć taką dyskotekę. To działa również podczas jazdy. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, co dobrze współgra z barwami, które można sobie wybrać w menu. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Też co istotne, a co nie jest standardem w gronie chińskich samochodów, z jakimi miałem styczność, ekrany można wyraźnie sobie przyciemnić, dzięki czemu jadąc nawet w najciemniejszą noc nie będą one waliły po oczach. Również wyłącznie w Prestige lusterka boczne rzucają na podłoże blask zawierający nazwę modelu. Z przodu w Tigo 7 dostaje się moim zdaniem ładny i też całkiem wyrazisty projekt świateł. Największe słowo uznania należą się jednak za kierunkowskazy, rozświetlające się po kolei segmenty to naprawdę ciekawy pomysł. Wszystkie światła z przodu są LEDowe, taka sama technologia jest w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu również mamy niesztampowo zaprojektowane światła. Mnie listwa na środku z sekcjami po bokach przywodzi trochę na myśl płynące stróżki wody. Ogólnie oświetlenie zewnętrzne Tigo 7 wypada moim zdaniem naprawdę dobrze. Światła główne w Tigo 7 nie mają zaawansowanych funkcji adaptacyjnych, ale jak na statyczne rozwiązanie radzą sobie moim zdaniem bez zarzutu. Umieszczone zostały w soczewkach i precyzja pozioma odcinania strefy jasnej od ciemnej jest tutaj dobra, tak samo wiązka ma odpowiednio dużą moc, zatem jest ok. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie na nogi mam taki rozsądny zapas wolnej przestrzeni.
Nad głową też jest ok, nawet pomimo obecności panoramicznego dachu, ponieważ w naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj na jego krańcu, ale wciąż mam od podsufitki taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu praktycznie nie wystaje. Tylna kanapa prezentuje się tak, można w niej liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 500 litrów pojemności, dostajemy tutaj niezbyt wysoki próg załadunkowy, spory otwór, chociaż nie przesadnie szeroki, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach z obu stron obecne są takie wysuwane haczyki. Z lewej strony jest także złącze 12V. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu obecne jest dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1305 litrów. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się podłogę bez uskoku, jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Chery Tiggo 7 to samochód, który ma swoje mocne i słabe strony, bo naprawdę dobra jakość wykonania czy rozsądny sposób obsługi mieszają się tutaj z rozczarowującym jak na współczesne standardy układem kierowniczym czy układem napędowym, któremu przydałoby się pewne dopracowanie. Na to wszystko wypada jednak patrzeć poprzez pryzmat ceny, bo za około 125 000 złotych można mieć w pełni używalnego SUV-a, po którym nie będzie się czuć taniości, a za 155 000 złotych można dorzucić do tego naprawdę solidne wyposażenie oraz rzadziej spotykany już w autach tego typu napęd na 4 koła, ewentualnie hybrydę. Ja zrobiłem Tiggo 7 ponad 1000 km w trakcie testu i chociaż mnie ono nie zachwyciło, to jeździło mi się nim przyjemnie i spokojnie mógłbym je użytkować w dłuższym terminie. Taki normalny, neutralny SUV w dobrej cenie, takie wrażenie pozostanie mi po tym samochodzie w głowie. I to wszystko, co przygotowałem o Tiggo 7. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!